O marce Mini nie trzeba się zbytecznie rozgadywać. Brytyjska marka, oczywiście od 2000 roku należąca do BMW. Jeśli bym powiedział Wam o BMW, no to oczywiście całą historię doskonale macie w głowie. Ale jeśli powiem Wam, że ten samochód to jest auto marki Spotlight Automotive, ja nazywam się Juliusz Szarek, a to jest kanał Auto Made in China. I właśnie jesteśmy od tego, żeby tłumaczyć Wam, że to wcale nie jest Mini, to wcale nie jest BMW, tylko to jest samochód Spotlight Automotive, czyli wspólne dzieło BMW i chińskiej marki Great Wall Motor. Czy Mini Aceman nie przypomina Wam jakiegoś samochodu? No ja wiem, że wszystkie samochody jakieś inne przypominają, ale w tym przypadku jest sytuacja dość oczywista, bo właśnie GWM produkuje od 2018 roku auto, które nazywa się Ora. I Ora jest bardzo podobna, choć bardzo zaokrąglona niż kwadratowe, jednak kanciaste Mini Aceman. O ile w przypadku mniejszego Coopera mamy do czynienia z napędem zarówno spalinowym, jak i elektrycznym, tak Aceman jest wyłącznie autem elektrycznym i produkowanym na dodatek właśnie w Chinach. Napęd naprzód, 2 pojemności baterii, 2 moce silnika, no i 2 wersje SE i S. Aceman w wersji SE ma baterię o pojemności 38,5 kWh netto, moc 184 konie mechaniczne i zasięg deklarowany około 300 km. Wersja S, czyli ta, którą doskonale tu widzicie, ma baterię większą, 49,2 kWh, 218 koni mocy i zasięg 400 km. Obie baterie są litowo-jonowe. Moc ładowania to w przypadku SE 75 kWh, a w przypadku S-ki 95 DC. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z wersją S z pakietem John Cooper Works. Co to oznacza? No jeśli podstawowa wersja tego samochodu kosztuje 160 000 złotych, tak ten konkretnie egzemplarz kosztuje 230. Gdy pierwszy raz zobaczyłem Acemana, oczywiście na targach w Pekinie w ubiegłym roku, to pomyślałem sobie, że Mini wraca do małych samochodów. Wreszcie. Ale gdy bliżej do niego podszedłem, zauważyłem, że te proporcje tutaj w tym samochodzie wcale nie są typowe dla miniaka, tego pierwszego miniaka od BMW, bo auto jest zdecydowanie wyższe, ono jest mocno napompowane. Żeby trochę optycznie zmniejszyć bryłę tego samochodu, mamy oczywiście modne, czarne osłony nadkoli, szeroki czarny próg, bateria jest oczywiście zatopiona w podłodze, no i z tyłu również zabieg optycznie zmniejszający trochę bryłę tego samochodu, czyli dużo czarnego plastiku, no i trochę satyny. Ciekawe jest też to, jak zaprojektowany jest cały samochód, bo zwróćcie uwagę, że mimo tych gabarytów, które mogłyby sugerować 4 metry samochodu, mogłyby sugerować, że tego miejsca w środku jest wystarczająco, to jednak tego miejsca nie ma za dużo. Bardzo wąska linia okien i co najważniejsze, te błotniki bardzo mocno są wystające na zewnątrz, przez co kabina jest zmniejszona, bo tak naprawdę mimo szerokości tego samochodu kabina jest zdecydowanie węższa. I teraz zrobię jedną rzecz, której nigdy wcześniej nie robiłem. Ostatnio w elektrycznej Omodzie zwróciłem uwagę, że szyby są bardzo wąskie. W Mini te szyby również są wąskie. No i jak one są wąskie? Żeby nie być gołosłownym, szyba ma 31 cm. Zaledwie 31 cm w tak wysokim nadwoziu, no przyznacie, że w środku można poczuć się jak w czołgu. Tylko lufy brak! A przecież drzwi są naprawdę bardzo wysokie, tej połaci blachy jest naprawdę bardzo dużo. Bagażnik? No i tutaj zaczynają się najciekawsze rzeczy, bo skoro mamy do czynienia z chińskim samochodem, to nieraz pokazuję Wam, że guzik do otwierania tylnej klapy jest gdzieś schowany strasznie nisko. No tutaj na szczęście tak nisko nie jest, ale jest tutaj. Dodatkowo klapę trzeba otworzyć ręcznie. No i naszym oczom pojawia się olbrzymi 300-litrowy bagażnik. Bagażnik może nie za duży, ale mamy podwójną podłogę. Ale zanim tam zajrzymy, to przede wszystkim warto wiedzieć, że to wszystko jest tutaj miękką tkaniną wyłożone, ale jak na typowo miejskie auto przystało, brakuje na przykład jakichś zgrabnych haczyków albo czegoś, jakiegoś organizera w tym bagażniku. No dobra, ale chcemy sprawdzić pojemność tego bagażnika, taką faktyczną. Pod tą podłogą kryją się przewody, zatem, żeby sprawdzić, musimy te przewody wyciągnąć. No i tak wygląda 300 litrów w Mini Acemanie.
Myślicie, że tutaj coś damy radę upakować? Oczywiście biorę poprawkę na to, że Aceman jest samochodem typowo miejskim, jednak ze względu na gabaryt, ze względu na osiągi i ze względu na moc ładowania, o czym za chwilę. No ale jeśli mamy takie auto, no to może na przykład kogoś możemy podwieźć na lotnisko. No a wtedy, uwaga, nowość na naszym kanale, robimy test walizki. Jedna walizka, duża, wchodzi bez problemów. Druga walizka, kabinówka, nie bardzo, no ale przecież możemy ją schować tak. No dobrze, czyli moja walizka jest ta, żony walizka lub męża jest ta. No to w zasadzie nie trzeba trzeciej, ale mamy też trzecią, gdyby ktoś chciał z tyłu podróżować. No ale ta walizka w pionie, mój drogi, to inne rzeczy. No patrz, w pionie, tylko to tutaj teraz przeszkadza. No tak, zmieści się ta walizka w pionie, ale musimy ściągnąć tylną półkę, a jak ściągniemy tylną półkę, to ona sobie tutaj tak leży. Super. No to teraz tylko jeszcze nam zostały kable, no bo już nie mówię o kanapkach, jajkach na twardo i tak dalej, więc kable, przecież mamy do czynienia z samochodem elektrycznym. Schowamy to do franka. No to kable po prostu schowamy, słuchajcie, schowamy we franku, nie? Tuka mogą być? Dziwnie, że nie wyłożyli tego franka niczym jakimś tam... Dziwny ten frank, ale kable się zmieściły. A jeśli ktoś nie zrozumiał żartu, oczywiście z przodu w tym Mini nie ma franka, a jest po prostu napęd elektryczny. A szkoda, bo trochę miejsca tutaj jest. A zwróćcie uwagę, jak skonstruowany jest ten samochód. Przecież Mini znany jest z tego, że w pierwszych modelach po otwarciu maski otwieraliśmy także błotniki. A tutaj zobaczcie, widać gołym okiem wewnętrzną część błotnika, czyli nadkole i wyciszenie tego elementu. Tak po prostu to wygląda. I bardzo dobrze, tylko BMW mogłoby powiedzieć, na jakiej platformie jest zbudowany ten samochód i wtedy nie byłoby domysłów dziennikarzy i różnych spekulacji, że to jest platforma wykorzystana właśnie do samochodu o nazwie Ora czy jakiegoś innego. Ale oczywiście ja mam świadomość, że to jest wiedza kompletnie nieprzydatna zwyczajnemu, normalnemu użytkownikowi tego samochodu, bo on martwi się, co ma zrobić z kablami i dlaczego one się nie mieszczą do bagażnika. Przeciętny użytkownik będzie się też zastanawiał, gdzie ma usiąść na tylnej kanapie, skoro fotel z przodu kierowcy i pasażera można odsunąć aż tak mocno. No dobra, tak tu wygląda z przodu. Mogę oczywiście przesunąć się do przodu, ale w zasadzie o niewiele. No to jest maks, bo już moje kolana będą biły w deskę samochodu. Zatem co? Próbujemy do tyłu? Wiem, że tego chcecie. No i tak wygląda próba zajęcia miejsca z tyłu przez osobę, która ma 198 cm wzrostu, która siedzi za osobą, która ma również 198 cm wzrostu. Wiem, że jestem ponadwymiarowy, zwracacie mi na to uwagę. A co w takim razie, jeżeli z przodu usiądzie osoba niższa? Jak tutaj już się umościmy jak kwoka, no to możemy korzystać z jednego cup holdera. Mini przewidziało, że tutaj co najwyżej zmieści się jedna osoba, więc mamy jeden cup holder. Ten cup holder też do jakoś super ergonomicznych nie należy, bo zobaczcie, co się dzieje tutaj. No tak to się dzieje. Mamy wystający dzyndzel z 2 portami USB. Mamy oczywiście przegródki. Mamy coś w rodzaju schowka, chociaż to taki dziwny schowek. Ten element, powtarzam to za każdym razem, ten element jest na sztywno przymocowany do całego środkowego tunelu. Tego nie można wyciągnąć, chociaż to się rusza. Materiały? Tutaj nieprzyjemny plastik, dużo tego nieprzyjemnego plastiku. Tu oczywiście Skaja, ładne przeszycia w ładnym kolorze. Wygodny ten fotel, to siedzisko jest naprawdę dość szerokie. Mocno wpada się tutaj tyłkiem, więc to trzymanie jest takie wrażenie, że nie wypadniemy z tego fotela. Zagłówki już mówiłem. Isofixy z tyłu 2, ale też na przednim fotelu pasażera również Isofix. Lampki, haczyk. Tu jest haczyk. Czy to jest haczyk na marynarkę, czy to jest haczyk na zakupy? Nie mam zielonego pojęcia, ale haczyk jest. No i teraz chyba najładniejsza część. Może jeszcze powiem, że dużo miejsca jest na stopy. Faktycznie, bo ta podłoga, mimo tego, że to jest samochód elektryczny, ona nie jest płaska jak stół do ping-ponga. Tutaj mamy wgłębienia na stopy, przez to tego miejsca pod fotelem jest zdecydowanie więcej niż na przykład w innych autach konkurencji.
Coś, co naprawdę mi się podoba w tym samochodzie, to jest ta tkanina. I tak, podobają mi się takie tkaniny. Taką tkaninę ma też Skoda, wielu innych producentów je wprowadza, Renault. Bardzo fajnie to wygląda. Jest to miła odmiana od skóry, miła odmiana od plastiku, od piano black wreszcie. Ale coś, co mi się nie podoba, to jest ta klamka. Znaczy, ten element mi się jeszcze podoba. I on nawet może nie jest jakoś super wygodny, ale jest w dobrym miejscu. Ale ta klamka faktyczna, ona jest zdecydowanie za nisko. Zanim przejdę do przodu, to jedna ważna uwaga. John Cooper Works. Tak, felgi są z tej wersji samochodu. Zresztą te klasyczne wzory felg, przecież one są znane oczywiście z Rally Racing OZ-ów. Idealne, genialne, przepiękne, najładniejsze w całym samochodzie. Ale to nie jest wersja tego samochodu właśnie w John Cooper Works, tylko to jest druga, trzecia wersja wyposażeniowa, czyli Favorite. Bo samochód dostępny jest generalnie w 4 wersjach wyposażenia. Essential, Classic, Favorite właśnie i JCW. A wiecie, czym różni się JCW? Ma czarne logo na masce, ma czerwone pasy bezpieczeństwa, ma czarną obramówkę grilla. Uwaga, dach lakierowany na chili red, masywniejszy design, cokolwiek by to nie znaczyło, i lakierowane na czarno dolne panele chroniące nadwozie. Tak, moi drodzy, zmienia się motoryzacja. Kiedyś wersja JCW, czyli John Cooper Works, oznaczała całą furmankę koni mechanicznych, twarde zawieszenie, inny układ kierowniczy, i tu naprawdę jeździło. A dzisiaj liczy się tytuł. Ja generalnie nie mam problemu z małymi samochodami i jak wiecie, jestem zaangażowany w oprowadzanie w wystawie w fabryce i tam stoi klasyczne Mini. I mówię wszystkim, z którymi mam przyjemność się tam spotkać, że w tym Mini mam więcej miejsca niż w niejednym większym samochodzie współczesnym, także historycznym. No tak, tylko że w tym Mini mam naprawdę mało miejsca. Słyszycie to? On w ogóle żyje własnym życiem, bo jak stoję, mam drzwi otwarte, to tutaj system się jakoś uruchamia i tak dalej. Chodźcie do środka, coś wam pokażę. Tak wygląda wnętrze Mini. Co jest tutaj charakterystycznego? Otóż to, że jak wsiadam, to w zasadzie jest mi dość wygodnie. Widzicie, troszkę do tyłu i tak. Ale samo wsiadanie i wysiadanie jest dość kłopotliwe. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, że kierownica kończy się tak naprawdę w połowie tego otworu drzwi. Po co tak jest? Czy ta cała deska rozdzielcza i kierownica nie mogłyby powędrować nieco bardziej do przodu? Przez to ja miałbym więcej miejsca miałyby osoby za mną, no i więcej miejsca byłoby w bagażniku. A tak wsiadanie i wysiadanie jest utrudnione, a poza tym, jak już tu siedzę, no to siedzę tak naprawdę na wysokości słupka B. Nikt nie powiedział, że head-up display ma wyświetlać informacje na przedniej szybie. On może robić to równie dobrze nieco niżej, czyli na przykład w głębi deski rozdzielczej. I taki efekt tutaj osiągnięto, co od razu mówię, jest dość ciekawym zabiegiem i bardzo wygodnym rozwiązaniem, bo jednak nie zamazuje obrazu tego, co dzieje się przed samochodem, a nie trzeba wcale spoglądać gdzieś niżej na zegary, tylko mamy to wszystko tutaj jak na dłoni. Oczywiście ten head-up display to jest tańsza wersja head-upów, czyli ta z taką wysuwaną szybką, plastikową szybką, no ale efekt jest całkiem zadowalający. W ogóle mam wrażenie, że tutaj to wnętrze bardzo mocno atakuje kierowcę, przez to tego miejsca tutaj jest nie za dużo. Tu jest twardy plastik, tutaj oczywiście są już miękkie jakieś materiały, bardzo ładna jest ta tkanina. Nie mam absolutnie bladego pojęcia, do czego jest ten pasek tutaj. Mam wrażenie, drugi raz już mówię, że mam wrażenie, nie, no, po prostu wygląda tak, jakby ktoś chciał coś tutaj zrobić, no bo słuchajcie, wycięliśmy zegary, to co zrobimy w tym miejscu? A zróbmy taki pasek. To nie jest żaden na przykład taki pasek, pod który moglibyśmy sobie wsadzić bilet parkingowy albo jakąś kartkę papieru. Nie, on jest przeszyty, doszyty do deski rozdzielczej i już. Oczywiście centralnym punktem tego Mini, jak w każdym Mini, jest okrągły wyświetlacz. W innych testach, które możecie zobaczyć na naszym kanale, też już o tym mówiłem. Tutaj OS 9 generacji, czyli nieco modyfikacji, o tym za chwilę. Poniżej mamy panel, no właśnie, co to jest? Panel dotykowy, przyciskowy, przełącznikowy. Śmieszne, bo żeby uruchomić w ogóle samochód, trzeba ten pstryczek przesunąć w prawo, żeby wyłączyć, przesunąć go w lewo. Niestety, jak włączymy, jak wsiądziemy
i otworzymy drzwi, to za każdym razem samochód się wyłącza. To jest niesamowicie upierdliwe, no bo za każdym razem musimy ten samochód włączyć. Zmiana biegów odbywa się z kolei tym pstryczkiem, czyli tu mamy w prawo, tu mamy w górę albo w dół. Dodatkowo mamy przycisk parking i mamy znowu przełączniko pokrętło, taki pstryczko Weichheister, w którym zmieniamy sobie tryby jazdy. A te tryby jazdy, słyszycie, za każdym razem, gdy się zmienia, to jest stosowny sygnał dźwiękowy. Działa to trochę z opóźnieniem, ale tych trybów mamy naprawdę sporo, bo mamy Core, mamy Green, mamy Personal, możemy sobie ustawić, mamy Vivid. No, co jeszcze dalej mamy? Mamy Timeless, czyli taki klasyczny widok. No i mamy Balance, mamy Go-kart wreszcie, Trail nawet mamy, proszę, czyli taki bardziej offroadowy. Gdzie jest ten go-kart? Gdzie jest go-kart? No to musimy przeklikać do góry. No mamy tryb go-kart, który jest najbardziej sportowym trybem. Aktywuj. O, wyłączony jest DSC, no i zupełnie inny widok tego ekranu. Mamy kratki lotu powietrza. Co ciekawe, tutaj możemy sterować kierunek nawiewu, to możemy wyłączyć, ale też tutaj mamy wyłączanie i włączanie nawiewu tego tutaj. Tutaj mamy regulację kierunku. Kierownica i przełączniki są typowe dla BMW, podobne znajdujemy, nie wiem, w X1 i tak dalej. Oczywiście inny jest środek kierownicy, inny jest też ten pasek. Śmieszne to takie rozwiązanie, nie wiadomo czemu służy. I w zasadzie można by było na tym skończyć, ale oczywiście nie skończymy, bo mamy podłokietnik, który jest niewygodny, a na dodatek jest taki giętki i się gibie, jak po prostu byłby z plasteliny. O, na przykład, jeszcze nie odpadł. Harman Kardon, audio, gra jako tako. I kolejna rzecz, o której chciałem Wam wspomnieć, chciałem Wam to jakoś pokazać, ale nie wiem, no jest teraz jasno, więc to oświetlenie ambiente tutaj ma ograniczone możliwości popisu, a jest się czym popisywać, bo z reguły w samochodach mamy listwy LEDowe, gdzieś tam utkane wszędzie i to wszystko świeci. Tutaj mamy projektory i tak naprawdę światło rzucane na deskę rozdzielczą, ono jest rzucane za pomocą tych tutaj takich projektorków. Co więcej, oświetlenie boczków drzwi też nie jest LEDowe, tylko tutaj mamy takie dwie dziurki i stąd leci światło, które rzucane jest na tą ładną tkaninę. O ile tutaj z boku to jakoś się sprawdza, no to z przodu na tej desce rozdzielczej jeszcze dodatkowo na tej fakturze, na tym wzorku mamy światełko różnokolorowe. Możemy oczywiście to wszystko ustawiać w zależności od wybranego trybu jazdy również. Przede wszystkim świetna jest jakość obrazu, bo to jest ekran OLEDowy. Wszyscy jakieś tam inne stosują, a Mini i BMW stosuje OLED. Ale nie to jest najważniejsze, tylko najważniejsze jest to, jak poruszać się po tym całym menu. Przyznaję, dość skomplikowanym, ale tak naprawdę po prostu trzeba się nauczyć tego systemu, no bo ta skomplikowaność polega na bardzo rozbudowanej formie całego systemu. No bo tak, mamy ikonki pogrupowane w jakiś tam sposób, ale możemy sobie wybrać wszystkie ikonki, możemy sobie wybrać ikonki tylko do systemu infotainment, możemy tylko do pojazdu, możemy dodatkowo wybrać ostatnio używane. Co to powoduje? Że jeśli jedziemy i chcemy szybko dotrzeć do jakichś tam funkcji, no to musimy zwrócić uwagę, czy mamy akurat system infotainment, czy pojazd, czy ostatnio używane, czy wszystkie, bo te ikonki zmieniają swoje miejsce, czyli nie ma takiego efektu, że wiem, że za każdym razem wybrana funkcja jest na przykład po trzecim kliknięciu w tym miejscu. Ona po prostu żyje własnym życiem. Dodatkowo możemy zmieniać widok, no przesuwając normalnie jak na każdym tablecie i tutaj mamy różne funkcje, czyli radio, mamy mini, czyli asystenta osobistego, mamy pogodę, widżety i tak dalej. Mamy też asystent zasięgu, co w przypadku samochodu elektrycznego jest ważne. Do tych wszystkich funkcji możemy dotrzeć właśnie z poziomu tych ikonek, no ale dzieje się to na różny sposób. Zatem jeszcze jest jedna ważna informacja, że do tych wszystkich funkcji można także dotrzeć, tylko trzeba wiedzieć, jak ją uruchomić. Dlatego trzeba się, mówię, tego nauczyć. Bo na przykład, kto zorientuje się w pierwszej chwili, że ten dzwoneczek tutaj przy pasku menu też jest funkcją, no bo jeśli go
przycisnę, no to mam powiadomienia. Albo jeśli na przykład kliknę tutaj, akurat jest BMW Group, taka ikonka, ale normalnie tu jest Mini ID, czyli jak ja bym zarejestrował się jako użytkownik tego samochodu, to mógłbym wgrać sobie tutaj na przykład moją facjatę i jakbym to kliknął, no to dostaje się do funkcji właśnie mojego ID. Takich rzeczy jest znacznie więcej, bo na przykład oprócz paska temperatury obok jest taki delikatny, malutki znaczek fotela. Wtedy uruchamia się opcja podgrzewania fotela i podgrzewania siedzenia. Jeśli z kolei kliknę na wskaźnik baterii, również wyświetla mi się zupełnie inny widok na tym ekranie, a jeśli na przykład kliknę w limit, no to znowu mi się odpala jakiś akurat wybrany system, wybrana funkcja. Dodatkowo tu mogę oczywiście wszystko sobie dowolnie konfigurować, ale naprawdę trzeba spędzić sporo czasu, żeby przez to wszystko się przeklikać. Chińczycy to lubią. Czy ludzie w Europie też to lubią? Nie jestem do tego przekonany, no ale generalnie rozbudowany ten system jest i to jest fakt. Deszcz spadł, więc teraz otwieramy klapę bagażnika. I cała woda z klapy bagażnika spada nam na głowę albo na kark. No dobra, powiemy, ale to tylko bagażnik. A co przy wsiadaniu do samochodu? No, cała woda spada na mnie. Co ja wam miałem powiedzieć? Silny mnie prosił. No tak, miałem was poprosić o subskrypcję naszego kanału. Bo jeśli tu już jesteście, no to super, ale zasubskrybujcie nasz kanał, bo to nam umożliwia rozwój, to nam umożliwia przeprowadzanie testów niezależnych, wnikliwych i bardzo dogłębnych samochodów, nie tylko Auto Made in China. Dzięki. To skoro mamy już temat subskrypcji zamknięty, skoro mamy samochód omówiony z zewnątrz, skoro wiemy, że na głowę nam czasami może tutaj padać, no to zwyczajnego, normalnego użytkownika, który jest w stanie wydać 223 000 złotych na taki samochód elektryczny, nie liczę oczywiście ulg w programie Nasze Auto, to interesuje go, ile taki samochód elektryczny zużywa energii. A żeby się o tym przekonać, to muszę oczywiście zrobić co? Widzicie, mówiłem wam, to nie jest wcale takie proste. Muszę wyzerować wskazania zużycia energii. No i teraz mogę sobie spokojnie jechać w trybie miejskim, bo to też jest ważne, bo jak spojrzycie w dane techniczne, no to oczywiście mamy zużycie energii w trybie miejskim, w trybie mieszanym, w trybie autostradowym i tak dalej, i tak dalej. Efekt jest taki? No właśnie, efekt jest taki, że to zużycie zawsze jest mniejsze, niż byśmy się tego spodziewali. Jeden z systemów czyta dokładnie wszystko to, co dzieje się dookoła samochodu i wie, kiedy wyhamować, kiedy nie. Nie jest to system tożsamy, stosowany przez innych producentów, który nazywa się na przykład e-pedal. Nie. To jest system, który po prostu wyhamowuje auto i dostosowuje do prędkości, mimo że nie mam włączonego żadnego aktywnego tempomatu, ani nic z tych rzeczy. Po prostu wsiadam do auta i już. Ale właśnie, problem polega na tym, że trzeba sobie uświadomić i trzeba pamiętać o tym, że ten system nie wyhamuje auta do zera. On wyhamuje auto, tak na przykład, teraz wszyscy akurat zaczęli zasuwać. Przede mną jest samochód, zobaczcie. Teraz jadę, puszczę pedał gazu. Przede mną samochód, puszczam pedał gazu i samochód widzi to auto przede mną i dohamowuje tak, żebym w niego nie wjechał. Ale nie zatrzyma się w momencie, kiedy na przykład dojeżdżamy do świateł. Trzeba się do tego przyzwyczaić i trzeba się tego nauczyć. Włączam tempomat, ustawiam prędkość na, proszę bardzo, 100 km na godzinę. No i zobaczymy, jakie będzie średnie zużycie przy tej prędkości na takiej ekspresówce. Żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, wyzerowuję. Wiele osób, bo oczywiście przygotowywałem się do tego testu, wiele osób zwraca uwagę, że ten samochód wpada w takie nieprzyjemne podskoki przód, tył. No tak to jest, kiedy już mamy do czynienia z twardym zawieszeniem i niezbyt długim rozstawem osi, ale faktycznie w przypadku tego miniaka te podskoki, to bujanie czasami wpada w taką częstotliwość, że jest to nieprzyjemne. Ja bym zrzucił to na karb
dużej masy tego samochodu. O, widzicie? Nie wiem, co zrobić z prawą nogą. No, tak rzadko siedzę tak w samochodzie, no ale w Mini tak mogę. Zrzuciłbym to na karb dużej masy tego samochodu. To auto, mimo swoich niedużych gabarytów, waży prawie 1800 kg. To sporo, jak na takie małe miejskie auto i stosunkowo niedużą baterię. No właśnie, bo muszę powiedzieć trochę też o ładowaniu. Przecież to jest istota tego samochodu. Przy 40% pojechałem na stację szybkiego ładowania. Warto wiedzieć, że ta słabsza wersja tego samochodu, czyli E, ma maksymalną moc ładowania prądem DC 75 kW. W przypadku tej mocniejszej wersji, czyli dokładnie tej, którą teraz jadę, 218 koni mechanicznych i większa bateria, czyli dokładnie 49,2 kWh. I co się stało w momencie, kiedy podłączyłem ładowanie? Maksymalna moc ładowania wynosiła 33 kW. Słabo, nie? Dobrze, pomyślałem, zrobiłem tak. Dobrze, to ja Ciebie tutaj przechytrzę. Mamy tutaj oczywiście możliwość ręcznego przygotowania baterii do ładowania, albo jeśli ustawimy cel w nawigacji, no to bateria będzie, jest to oczywiście stacja ładowania i nawigacja zakłada dalszą jazdę, no to oczywiście ta bateria będzie z automatu przygotowana, ale mogę też to wymusić po prostu dotykając wybraną funkcję i tak też zrobiłem. No i niestety efekt był mizerny, bo ładowanie, czy moc ładowania skoczyła o jakieś 5 kW. Fakt, że po 15 minutach od ładowania to ta moc ładowania skoczyła do 45 kW. Nie wiem, czy w ogóle nadążacie za mną i za tym, co mówię. Silny pewnie nie, no ale jednak istotą samochodu elektrycznego jest to, jak szybko mogę to auto naładować. Producent podaje, że od 10 do 80% ten samochód przy szybkim ładowaniu naładuje się w pół godziny. Uważam, że jest to absolutnie niemożliwe. Naładowałem baterię do 80%. I później zaczął się kolejny dramat, bo do 90% ładowanie trwało 40 minut, a gdybym chciał naładować baterię te ostatnie 10%, no to musiałbym czekać kolejną godzinę pod stacją ładowania. Stacją szybkiego ładowania, no ale tak jak powiedziałem, maksymalny prąd ładowania to jest 95 kW. Przy prędkości 100 km na godzinę średnie zużycie energii wynosi 17. Można założyć zatem, że przy jeździe miejskiej, i takie też wskazania udało mi się osiągnąć, to zużycie energii, ale to naprawdę przy prędkości do 50 i głównie podczas stania w korkach, może oscylować w granicy 15 kWh. Producent podaje, że to jest jeszcze trochę mniej, bo to jest 14 z małym haczykiem na 100 km. No jeśli tak, jeśli mamy baterię 49 kWh, no to zużycie można sobie samemu przeliczyć. 17,7 cały czas rośnie. No dobra, to poczekajmy do 10 km i zobaczymy, do ilu podskoczy to średnie zużycie przy, uwaga, 100 km na godzinę. Nie w trybie go-kartowym. Cały czas to takie kiwanie. No ale małe, ciężkie auto, twarde, no to niestety tak. Tutaj nie tłumi tych nierówności opona, tutaj nie tłumi zawieszenie. Oczywiście ono tłumi, ale nie wystarczająco. Nie niweluje tego całkowicie, więc jazda tym samochodem staje się taka średnio przyjemna, ale tak jak mówiłem, przecież tego od miniaka oczekujemy. Poza tym pozycja za kierownicą wygodna, wyciszenie bardzo przyzwoite, nie ma się co tutaj czepiać szczegółów, widoczność, duże lusterka, duża widoczność, znaczy poprawna widoczność, wystarczająca widoczność w tylnej szybie, chociaż ta szyba też nie jest szczególnie duża, siedzi się nisko, te szyby niskie, ale widoczność jest ok. Dużo światła daje duży panoramiczny dach. No dobra, 18,1 średnie zużycie energii przy 18 kWh przy 100 km na godzinę. Przyspieszamy w takim razie do 120, resetuję, dobra, zaraz zresetuję to po przyspieszeniu, żeby nie było, bo zaraz powiecie, że to samo przyspieszanie spowodowało, że to wskazanie jest jakieś duże. Dobra, mamy 120 km na godzinę, no i musicie wytrzymać znowu ze mną
przez chwilę. No dobrze, no to przejechaliśmy kolejne 10 km, średnie zużycie przy 120, 20 kWh. Chcecie sprawdzić przy 140? Z przyjemnością. No i zobaczymy. 140, nic nadzwyczajnego, przecież to jest prędkość autostradowa, więc czasem takim samochodem można wybrać się na autostradę. I tutaj przy tej prędkości przekonuję się, że już jest nieprzyjemnie głośno. Szczególnie słyszę szum opływającego powietrza tu, ale też słyszę szum od kół, od nawierzchni, więc te maty wygłuszające, które są w nadkolach, no to do końca nie spełnia swojego zadania. Nie ma nic złego w tym, że europejskie marki korzystają z technologii chińskich producentów. I żeby zrozumieć, czym jest tak naprawdę ten samochód, czym jest nowy Mini Aceman, trzeba się cofnąć do 2018 roku, bo właśnie wtedy BMW postanowiło rozpocząć współpracę z chińskim koncernem GWM, Great Wall Motor. Dlaczego? No tylko po to, żeby właśnie zbudować małe, zgrabne auto elektryczne. Powołano spółkę, która zajęła się stworzeniem takiego samochodu. Oczywiście możemy tylko domniemywać, czy byli to inżynierowie z Chin, czy byli to inżynierowie z BMW. Gdyby BMW jasno powiedziało, tak, wykorzystaliśmy zasoby chińskie, platformę taką, baterię taką, inżynierów takich, to nie byłoby spekulacji. A tak te spekulacje są, bo Mini Aceman, jakby na to auto nie patrzeć, bardzo mocno przypomina auto, które GWM produkowało właśnie od 2018 roku. Był to samochód, który nazywał się Ora. Dość podobny kształt, nieco bardziej zaokrąglony, ale można tylko domniemywać, że to są wspólne elementy, bo na przykład bateria w tym samochodzie i w miniaku mają dokładnie taką samą pojemność. Czy platforma to jest dokładnie ta sama platforma, która jest stosowana przez GWM w tamtym aucie? Tego nie wiem, nie znalazłem informacji na ten temat. Internet w tej sprawie milczy, podobnie zresztą jak BMW. Zastanawiające może być co innego, że skoro mamy do czynienia tylko i wyłącznie z samochodem elektrycznym, z napędem elektrycznym, bo BMW twierdzi, że nie będzie wersji spalinowej, no to po co w takim razie jest tunel środkowy? Czy BMW zostawiło sobie furtkę po to właśnie, żeby stworzyć ewentualnie napęd spalinowy i jeszcze dodatkowo na obie osie? Tego nie wiem. Wiem, że Ora też jest wyłącznie elektryczna, ale kto wie, może i tam w Chinach takie auto się pojawi. Niemniej jednak warto wiedzieć, że to jest dzieło wspólne BMW i GWM. No to teraz przechodzę do podsumowania naszego testu zużycia energii przy prędkości 140 na drodze ekspresowej tudzież autostradzie. Wynik jest jednoznaczny: 24,2 kWh na 100 km. To jest średnie zużycie przy prędkości 140 km na godzinę. Moi drodzy, 45% naładowana bateria, tryb go-kart, 7.1 fabrycznie do setki. Pełen gaz, lecimy. Taka, myślę, duża strata na samym starcie. Samochód tak musi troszkę się rozpędzić, żeby poczuć w ogóle jakieś tu przyspieszenie. Nie wróży to nic dobrego. No jak myślicie? 0-100. Ha! Mimo tego, że nie ma takiego poczucia, takiego kopnięcia w plecy, to jednak 7 sekund, dokładnie 7,09, czyli książkowo w trybie go-kart. No to jeszcze raz zrobimy. Druga próba, tryb green. No, nie ma żadnej różnicy moim zdaniem. I co na to wskazania? 7,04. W trybie green było lepiej niż w trybie go-kart. No, niemniej jednak przyspieszenie trzyma fabryczne wskazania. Bardzo dobrze. 223 000 złotych to jest kupa pieniędzy. Nie sądzę, by znalazło się wielu chętnych, by wydać takie duże pieniądze na tak nieduże auto. Mimo że samochód wygląda naprawdę całkiem ciekawie, szczególnie w tym kolorze. Jeździ też
bardzo dobrze, jest zwinne, jest szybkie, jest dynamiczne, no i przede wszystkim właśnie daje tą go-kartową radość z jazdy. Nie każdemu to się będzie podobać, to jest normalne, ale obiektywnie jest tutaj zdecydowanie mało miejsca, jak na ten gabaryt, bagażnik jest mały, jest wiele rzeczy takich, no chciałoby się powiedzieć, nieprzemyślanych, no jakby choćby ta tylna klapa, to otwarcie, to, że kapie na głowę, że nie ma franka, że tutaj to wnętrze jest bardzo mocno wysadzone do środka, do wnętrza kabiny, no to są wszystko takie rzeczy, które powodują, że z tych tylnych foteli w tym samochodzie korzystać będziemy niezwykle rzadko, no chyba żeby odłożyć tam torbę albo walizkę. Nie ma haczyków, więc jeśli mówimy o takiej użyteczności na co dzień, uwaga, angielskie słowo user-friendly, no to tutaj tej użyteczności na co dzień nie ma, ale pamiętam, że Mini dokładnie takie było. Tutaj chodziło o zupełnie co innego. Więc biorąc pod uwagę to wszystko, no to będzie to samochód dla nielicznych. Ale jeśli chodzi o dynamikę jazdy i przyjemność jazdy, to jest naprawdę na najwyższym poziomie. Mi osobiście podobają się felgi, są niesamowite, podoba mi się ten kolor, podoba mi się też ta tkanina, chociaż to oświetlenie już dajmy sobie z tym spokój. Oczywiście na koniec żenujący żart prowadzącego. Co robi kierowca, któremu jest zimno? Siedzi w golfie.